Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Nancy Melkon, żona i matka, pewnego dnia doświadczyła dość niecodziennej sytuacji. Wraz z mężem zamontowali w pokoju dziecka kamerę, która kontroluje, co dzieje się z ich pociechą. Tego dnia coś tknęło ją, żeby sprawdzić obraz z kamery w aplikacji, mimo że syna nie było nawet w tamtym pomieszczeniu. I to właśnie wtedy zobaczyła coś naprawdę dziwnego. W pobliżu zabawek na podłodze pojawiła się mała świetlista kula, która poruszała się swobodnie po pomieszczeniu. Nancy udała się do pokoju, żeby sprawdzić, co to jest. Spodziewała się kurzu lub jakiegoś owada, jednak na żywo nic podejrzanego nie zobaczyła. Jednak świetlista kula wciąż była dobrze widoczna na obrazie z aplikacji. Kobieta postanowiła spróbować się skomunikować z tym, co widziała. Poprosiła, by dotknęło jej ręki, jednak cokolwiek to było, wydawało się przestraszone i odlatywało, gdy tylko zbliżyła dłoń. Ostatecznie kobieta z braku lepszego wytłumaczenia stwierdziła, że musi to być jakaś zbłąkana dusza. Poprosiła ją o odejście i o dziwo niedługo po tym, cokolwiek to było, tak samo tajemniczo jak się pojawiło, po prostu zniknęło. Co ciekawe, od tego czasu w pokoju dziecka nie udało się zaobserwować podobnego zjawiska. Tylko co to było? Normalnie powiedziałbym, że to nic więcej niż jakiś owad, ale to, że świetlista kula była widoczna na kamerze, a na żywo już nie, sprawia, że ta niecodzienna sytuacja jest naprawdę dziwna. Kolejne nagranie, które zobaczymy, znalazłem w paranormalnej części Reddita i pochodzi z Arizony. Nagranie oryginalnie pochodzi z kanału TJ Vorten, na którym znajdziemy głównie krótkie filmy dotyczące obserwacji jeleni oraz zbierania ich poroża. Tego konkretnego dnia grupa młodych mężczyzn udała się po raz kolejny na zwiedzanie okolicy, ale tym razem udało im się zaobserwować coś naprawdę dziwnego. Two more black dots. Cody. Oh, what the crap? Is that a guy? What the frick? What the fuck? What was that? He's walking creepy. Dude, that was a skinwalker. What? Follow him. I videoed it. What the frick? I'm gonna get my gun. That was a skinwalker. No. Autorzy nagrania wydają się naprawdę zaskoczeni tym, co udało im się uchwycić na nagraniu. Sporej wielkości, dziwna, zgarbiona postać przemieszcza się szybko po okolicy i znika pod osłoną drzew. Są pewni, że tego dnia udało im się uchwycić prawdziwego skinwalkera. I te opinie podziela też wielu komentujących. Ostatecznie stworzenia zwane skinwalkerami znane są z tego, że są w stanie zmieniać swoją postać, a bardzo często upodabniają się właśnie do człowieka. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Wiele nagrań, które widzieliśmy już wspólnie na odcinkach, pokazuje zjawiska o różnym natężeniu. Czasami to właśnie te, w których aktywność jest ledwie zauważalna, wydają się najbardziej prawdopodobne. Kolejne nagranie pochodzi z 2012 roku z kanału pewnego pastora, który nagrywa swoje kazania i jest niezwykle aktywny w internecie. Paul, bo tak nazywa się pastor, kieruje swoje filmy do widzów, którzy szukają odpowiedzi na różne aktualne wydarzenia na świecie. Tym razem jednak kazanie było nieco inne niż zwykle. Where's my squeeze ball right now? This is I double dog dare the devil to mess with the word of God. I'm at the squeeze. You can't do that. That's a little teaching tool we use to teach our children that you have authority over the devil. I double dog dare the devil to do what? To deal with the word of God. And that's what these guys are doing. They're dealing with the word of God. Całe nagranie jest o wiele dłuższe i dotyczy standardowego przekazu pastora. Jednak tym razem zaraz po słowach na temat Boga i władzy nad szatanem z półki za jego plecami spada krzyż, a przyglądając się sytuacji w spowolnieniu widzimy, że ruch przedmiotu jest nienaturalny, zupełnie tak jakby coś niewidzialnego popchnęło go od tyłu. Czy to możliwe, że jakaś zła siła nie była zbytnio zadowolona ze słów mężczyzny i postanowiła się ujawnić?
Ale jeśli tak, to jakim cudem cokolwiek to jest ma jakąkolwiek władzę w domu osoby żyjącej tak blisko Boga? Sam duchowny skomentował, że już nieraz był świadkiem manifestacji szatana, ale do tej pory nigdy podczas nagrywania kazania. Jednymi z bardziej przerażających historii, z jakimi mamy styczność, są historie nawiedzeń w domach. Gdy miejsce, w którym powinniśmy czuć się bezpieczni i zrelaksowani, zostaje zawłaszczone przez siłę, której nie widzimy, a my nawet nie wiemy, w jaki sposób z nią walczyć. Jedną z takich właśnie historii poznamy teraz. Jak dowiadujemy się od autora, dziwne rzeczy działy się w jego mieszkaniu już od jakiegoś czasu, jednak początkowo nie próbował ich nagrywać, licząc na to, że wszystko po prostu ustanie. Kiedy jednak aktywność zaczęła się nasilać, postanowił podzielić się tym, co przeżywa ze światem. Bueno, estoy grabando este video porque estoy tratando de dormir, pero acabo de escuchar un golpe duro por allá en la sala, entonces decidí grabar porque hace días que se viene presentando cosas extrañas en el apartamento. Son las 4:13 minutos de la tarde, entonces me parece muy extraño que a esta hora están sucediendo como cosas raras. Entonces, comedor. Miren, ese es mi comedor. Tengo las ventanas cerradas, miren. Esto viene sucediendo hace como una semana ya. Pues la verdad se me hace muy extraño. Se me hace muy extraño que esté pasando cosas así. No lo puedo creer. No lo puedo creer, miren. ¿Qué está pasando? Pasando, Dios. Llevo una semana en estas. Vieron que se movió. Esto viene sucediendo hace una semana, hace 10 días, sino que no he querido grabar, pero ya las cosas se tornan bastante serias. Ya está pasando muy seguido, entonces me preocupa, pero ¿sí vieron cómo se movió eso? ¿Escucharon? Hay un golpe raro. Se da cuenta de algo extraño. Bueno, voy a grabar este video porque me pareció escuchar el piano mío. Ante la mirada resignada de la conductora, Ahí se el escuchó. agente descubre un compartimiento oculto. Señor bendito. Ojalá el celular alcance a tomar ese audio porque está en la otra habitación. Pero todo es muy extraño porque yo no he tocado ese piano hoy. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay aquí, Dios? Qué susto, Señor. No lo puedo creer, Dios mío bendito, no lo puedo creer. No lo puedo creer, Dios. No lo puedo creer. ¿Qué es lo que hay aquí, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Miren, apagaron el televisor. Apagaron el televisor.
Na pierwszym nagraniu widzimy niepozorne ruchy przedmiotów. Jednym z nich są dzwonki wietrzne, które według niektórych mogą przyciągać do siebie uwagę duchów. Drugi film pokazuje aktywność związaną ze sprzętami elektronicznymi, co bardzo często ma miejsce w przypadku różnego rodzaju nawiedzeń. I mimo, że niektórzy twierdzą, że można coś takiego wyjaśnić problemami z elektrycznością, to w przypadku kolejnych doświadczeń sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Otra vez se escuchan golpes en la sala. Son las 3:25, se escuchan golpes en la sala, se escuchan cosas, no he podido dormir. Van a ser casi las 4 de la mañana. Dios mío, ayúdame, Dios mío. Señor bendito. Abre la puerta. Cierra la puerta del baño. ¿Quién está ahí? Dios, ¿qué es eso, Dios? Ayúdame, Dios, ayúdame. Dios mío. ¿Quién está ahí? Ay, Dios. La cortina se movió. Esa cortina se movió. Ay, Dios, Dios. Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso, Dios? Dios Todopoderoso, ayúdame. Ay, Dios. Obudzony w środku nocy mężczyzna postanawia zbadać źródło dziwnych dźwięków. Jednak to, czego doświadcza, wzbudza tylko i wyłącznie jego przerażenie. Trzaskające drzwi i poruszająca się zasłona prysznicowa. Wydaje się, jakby aktywność w jego domu tylko i wyłącznie rosła. Co ciekawe, w kolejnym nagraniu, na którym coś niewidzialnego obsługuje keyboard, doskonale widzimy, że jakaś tajemnicza siła wciska klawisze. Nie ma więc co się dziwić, że mężczyzna był tak bardzo przestraszony. Mimo że wszystko wskazywało na to, że zjawiska skupiają się na jego mieszkaniu, w rzeczywistości okazało się, że cokolwiek to jest, przyczepiło się do samego mężczyzny i dziwne zjawiska mają miejsce tam, gdzie obecnie się znajduje. Na przykład w jego pracy, gdy podczas wykonywania nocnego obchodu zauważył coś naprawdę niepokojącego. González me copia. Diga, le copio. Enfócate la cámara 6. Uno de los columpios está moviendo. Cámara 6 ya. No, comando, no se puede ver bien, está nublado. El otro está totalmente quieto, pero ese se está moviendo solo. ¿Cuál de los tres? Hay uno que está bailando solo, weón. ¿En serio? Afirma, hay alguien ahí en ese columpio, weón. Muy quieto, no digas cosas aparte.
Mimo że wokół nie widać żadnych innych oznak wiatru, jedna z huśtawek zaczyna sama z siebie się poruszać. Zupełnie tak, jak gdyby ktoś się w niej bujał, podczas gdy druga pozostaje kompletnie nieruchoma. Niestety aktualnie można znaleźć tylko te nagrania związane ze sprawą tego nawiedzenia. Profil autora pewnego dnia po prostu zniknął. Ciężko powiedzieć, czy miał po prostu dość rozgłosu, czy zauważył, że zjawiska nasilają się, gdy próbuje je nagrywać. Być może jedno i drugie. W internecie krąży natomiast informacja, że wszystko to działo się niedługo po śmierci jego ojca, kiedy pogrążony w żałobie poprosił, stojąc przed grobem, o jakiś znak. Jednak jaka jest prawda, tego raczej nie dowiemy się już nigdy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu dziwnych rzeczy nagranych na kamery w pokojach dzieci. Autorką kolejnej bardzo nietypowej sytuacji jest kobieta o imieniu Ashley. I najlepiej będzie, jak posłuchamy, co sama ma do powiedzenia. These are the pictures I get from my baby monitor. Detects his face, movements, sound, everything. And send it right to my phone so I can see what's going on with him. One particular night, my husband and my kids and I were out and about, and I get a notification on my phone that there is movement in a face. Mind you, my baby is with me, and my kids are with me, and my husband is also with me. So, of course, my mind goes to, oh my gosh, there's somebody in my house. So I look at my phone, and this is what I see. What is that? Look at the eyes, the nose, and the face. And like, it's clearly a face, right? Like, that looks like hair, but this is clearly a face. And it's not my baby. Let's go back to reference what my baby looks like on the monitor. Clearly a baby, right? I mean, he's sleeping, he looks at the camera. Like, it's clearly a baby. I have no words because I have no idea what this is. And I've showed it to several of my friends and they don't know what it is either. And this is the only video I cannot play back. All the other videos of movement and motion and faces I can play back except for this one. And it's obviously very grainy. But I'm a little freaked out by this. And it hasn't happened since. But it's been on my mind a lot lately because I don't understand how this, I mean, unless it was a glitch, which is possible, but honestly, it's a little unsettling because we just moved into this house a few months ago. So what do you guys think this is? A glitch or something else? I'm not sure. And we don't have any dolls or anything, so it can't be like anything in the crib because there's nothing. What do you guys think this is? Cała sytuacja była o tyle dziwna, że w tamtym momencie nikogo nie było w domu. A mimo to kamera uchwyciła coś, co do złudzenia przypomina właśnie dziecko. Co więcej, jest to jedyne nagranie, którego nie da się w żaden sposób otworzyć, a jak wiemy, elektroniczne malfunkcje często towarzyszą aktywności paranormalnej. Co ciekawe, Ashley postanowiła przy pomocy odpowiednich filtrów nieco obrobić to, co zarejestrowała kamera, a wtedy cała sprawa stała się jeszcze bardziej niepokojąca. Okay, so I did what some of you told me and did like the photo enhancer. So here's what it is before. Here it is enhanced with one of the other I did two different ones. This is one of them. And then I enhanced it more with a different one, and this is what it comes out to look like. I do not like this whatsoever. Definitely not my baby. Definitely not any of my other children. Could be from a different house, but what is going on? No. That's a no for me. I don't know. Jak możemy dowiedzieć się z jej innych filmów, kołyska, w której sypia jej najmłodsze dziecko, nie jest nowa. Została przekazana jej przez przyjaciółkę, która również dostała ją od kogoś innego. Co ciekawe, oprócz tej jednej sytuacji z dzieckiem widmo, co jakiś czas kamera znajdująca się w pokoju informuje o ruchu, jednak za każdym razem okazuje się, że pokój jest kompletnie pusty. Na co więc reaguje kamera? Czy to możliwe, że za sprawą przekazanej z nieznanego źródła kołyski do pokoju dziecka zakradło się coś, co wcale nie powinno tam być? No bo jak inaczej wyjaśnić te wszystkie dziwne zjawiska? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu. I na koniec mam dla Was bonusowe nagranie. Niestety niewiele wiemy na jego temat. Wygląda na to, że nagranie zostało wykonane przy pomocy jednej z kamer ochrony. Zobaczcie sami.
Tak jak wspominałem wcześniej, na próżno szukać o tym nagraniu jakichkolwiek informacji i równie dobrze może być zwykłym fejkiem. Dopóki nie dowiemy się o nim czegoś więcej, najlepiej będzie, jeśli potraktujemy je tylko jako niewinną ciekawostkę. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wasz czas i za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podoba wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym mogłem wynająć specjalny budynek, w którym mogę bez żadnych problemów składać ofiary. Naprawdę bardzo wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.